Ahoj, dobre ranko. Dzisiaj zobaczysz nie jeden rower, a rowerów 16. Byłem na zawodach Blindduro w Czechach, aby sprawdzić, na jakich e-bajkach ścigają się nasi sąsiedzi. Każdy rower, który omawiam, ma przypisany numer i proszę daj mi znać w komentarzu, który rower jest według Ciebie najlepszy i dlaczego. Na pierwszy ogień leci Santa Cruz Vala. To jest bardzo fajny maszyna. Jak masz na imię? Kuba. Kuby rower. Kuba z Polski przyjechał na zawody Blindduro i takie dwa słowa o tym rowerze. Santa Cruz Vala, czyli bardzo ciekawy rower. Jest to rower z ramą całą karbonową. Proste zawieszenie typu Horst. O, bardzo ładnie tutaj zrobiony, trzeba przyznać, ta osłona chainstaya, fajne gumki, które pięknie tutaj działają. Kolega nie ma zamontowanego żadnego O-chaina, ale ten rower naprawdę fajnie pracuje. Przerzutka mechaniczna V90, damper X2 włożona, powietrzny. Czy zwiększony skok dampera? 62,5, no 2,5 mm. 2,5 mm powiększony, oryginalnie było 60, czyli mamy trochę więcej skoku. Bateria w tym rowerze jest zamontowana na stałe, teoretycznie niewyjmowalna, trzeba by było zrzucić silnik, żeby wyjąć tą baterię. Bateria jest 600, w zupełności wystarcza na zawody. Widelec z przodu 38, czy to jest już na X2? Tak, Grip X2, nowy tłumik. Tutaj mamy miejsce na zamontowanie kontrolera Kiox 400C, ale mamy włączony zwykły system kontroler. Fajna maszyna wyścigowa i kolega jedzie najszybciej dzisiaj wśród Polaków. Gratki. Zobacz tylko, jaka tutaj piękna maszyna. Ta maszyna należy do Mary. Cześć Mara. Ciao. Mara, co ty robisz? Jaki masz kanał? I have a channel Mara's Bike Stoku. Mara z Bajstoku. Bardzo dobry youtuber. A o czym są twoje wideo? About electro bikes. About Electrobikes, czyli po czesku Elektrokolo, pokazuje Mara i Mara jednocześnie jest gościem, który ściga się na rowerze Rocky Mountain, ale też takie rowery sprzedaje, predajesz też takie rowery. Dobra, szybko opowiadam o tym rowerze. Jest to rower, który ma tutaj przód karbonowy, tył też jest karbonowy w tym rowerze, bardzo ładna osłona chainstaya. Z tyłu mamy tutaj przerzutkę taką analogową na linkę, ale dla Mary to w ogóle nie wadzi, w ogóle to nie przeszkadza. Mara ostatnio testował te opony, które się nazywają, Boże, zapomniałem, jakie to są opony, to jest Kenda. Tak, to jest Kenda i to jest Double Black Enduro. Takie opony i Mara sobie bardzo je chwalił. Z przodu mamy obręcz karbonową, z tyłu też obręcz karbonową. Bardzo ciekawy silnik, bo tu jest silnik, który robi Rocky Mountain. Jest to silnik ten mniejszy, bo oni mają dwa silniki. I teraz po aktualizacji on ma 75 Nm. 75 Nm i 700 W mocy. Jest to taki ciekawy silnik, gdzie tutaj normalną korbę montujesz, normalną zębatkę, natomiast tutaj jest zębatka napędowa, która nam daje wspomaganie na tylne koło. Bateryjka jaka? 480 bateria, nieduży skok, bo na Blindduro wcale nie trzeba wielkich skoków. I z przodu Mara jest bardzo dobrym zawodnikiem, w pierwszej dziesiątce przyjechał, ma liryka. Zobaczcie, że Czesi czasami właśnie używają takich prostych widelców, wcale nie musi to być zew, bo taki liryk jest zdecydowanie lżejszy. Jeżeli chodzi o brzdy, czyli hamulce, mamy tutaj klasykę zamontowanego zwykłego XTK, który w zupełności dobrze działa. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, to Boże, nawet nie wiem co to jest. Jaguara tarcza, jaka bardzo fajna, bo tutaj mamy cały korpus aluminiowy i stalową część tą cierną. Trzeba przyznać, że bardzo ciekawy rower. Mi się taka maszyna podoba, jest lekka. A powiedz Mara, jaka jest masa? Ile waży kilogramów? 20 kg. 20 kilogramów. Taki piękny Rocky Mountain. Dzięki Mara. Dzięki. Oj. Proszę bardzo, kolejna maszyna. Ten rower należy do kolegi, który się nazywa Jarda. Fajna maszyna, bo to jest Kelis, to jest ten z tego termoplastiku zrobiony. Nie jest to karbon, tylko specjalne takie tworzywo. Silnik tutaj EP801. Damper jest tak nietypowo jak to w Kelisach zamocowany. Nie jest tutaj symetrycznie, tylko trochę tak do boku. Zawieszenie, tutaj mamy wahacz, jest jednym elementem, zawieszenie typu wirtualnego. Z tyłu mamy koło 27,5 cala, z przodu mamy koło oczywiście 29. Jeżeli chodzi o baterię, bateryjka jaka? 720 bateria, numer startowy 413, hamulce u kolegi to są X-Teki, zaciski takie same, tarcze takie tańsze RT86 czy 76, ale działają dobrze. Opony, wybór kolegi to jest Schwalbe Albert Gravity w tutaj oplocie radialnym, to jest ta fajna opona i ultra soft opona, mięciutka, rzeczywiście fajna, miękka opona, sztyca podsiodłowa jeszcze, czy tutaj jest duża, o, coś się wolno wysuwa, tak wygląda na jakąś 150.
Bardzo fajna maszyna, dziękuję. Mój rower cały brudny. Na początek najlepiej zająć się napędem. Pryskamy i czekamy kilka minut. Kolejne rowery. Zobaczcie, jaka tutaj piękna maszyna. Jest to rower, który należy do Marka. Ahoj Marek. Cześć, dzień dobry. Zobacz, piękna maszyna, bo jest to propane. Jest to rower, który jest wykonany z karbonu. Jest on o tyle nietypowy, że nie ma dużo rowerów tych jeżdżących na świecie, bo jest to rower z napędem, z silnikiem od firmy SRAM. Bateria, nie wiem dokładnie kto robi. Natomiast mamy tutaj też range extender, 200 zamontowaną w tym rowerze. Bardzo ciekawe komponenty. Sztyca podsiodłowa jest... O, już się wysunęła 175, jest to ten rewerb nowy z tą baterią wysuniętą do przodu. Będę opowiadał dalej. Z tyłu jest Fox DHX2, taka dosyć klasyka, ale jeżeli spojrzymy na widelec, to robi się ciekawie, bo rower ma widelec Intenda. Ile skoku? 170, 160? 160 až 190. 100... Teď je tam 185 na šroubě. Aha, okej. Widelec z przodu 185 mm skoku, bardzo fajne piasty Industry 9 w kolorze złotym, idealnie pasują do koloru ramy w tym rowerze. Grube szprychy, aluminiowe obręcze, czy są karbonowe? Karbon czy aluminium? Aluminiowe obręcze w tym rowerze. Jeżeli chodzi o hamulce, to mamy Maveny i takie bardzo piękne klamki wykonane przez firmę Oak Components. No trzeba przyznać, że naprawdę ten rower dobrze się prezentuje, chociaż wygląda na taki, który będzie dosyć ciężki, ale i takie spoko koło 27,5 z tyłu. Oczywiście napęd SRAMa, no więc przerzutkę też mamy X0 ze SRAMa z mocno trzymającym sprzęgłem, opony Continental. Dziękuję Marku. Dziękuję, ahoj. I chciałem pokazać jeszcze jedną maszynę, która jest trzymana przez tajemniczego Stiga, który nic nie mówi dokładnie, natomiast jest to rower, na którym ja startowałem. Jak Ci się podoba? Jest to rower polskiej produkcji Antidot z Krakowa, rama cała karbonowa, nie ma tutaj grama lakieru, jeszcze stary, kontroler zamontowany, nowy Bosch CX-5, bateria 600. Jeżeli chodzi o hamulce, brzdy tak zwane, to mamy tutaj zamontowanego najnowszego XTR-a na przodzie i na tyle. Widelec Olins 36 sprężynowy, koła karbonowe. Opony dzisiaj wybrałem taką pewną oponę, czyli Assegaja w Max Gripie, w DH Casing, bez żadnej wkładki. Z tyłu już nie chciałem kupować opony, więc wygrzebałem takiego starego DHR-a w Double Downie, też w Max Gripie z założoną wkładką. Rower jeszcze jest przed myciem, więc jest cały brudny. Sztyca podsiodłowa, Stig, proszę bardzo. Sztyca tutaj w tym rowerze jest 200, jeszcze starego typu hydrauliczna, ale zacnie działa, bo sam ją naprawiałem. Dziękuję Ci Stig. A co powiecie na takie kultowe Yeti Łukasza? Łukasz ściga się na takim Yeti. Sztycę masz długą czy krótką? Daj tam. Dać długo. Długa, chyba nawet więcej niż 200, tak? No. Chyba z 210 mm to jest one-up. Dobra, szybko opowiadam o tym rowerze. Rower już nie najnowszy, ale rower bardzo dobry, bardzo dużo zawodników, dobrych riderów w Polsce jeździ na tym rowerze. Jest to Yeti 160e, czyli z tyłu na tym zawieszeniu Sixfinity mamy 160 mm skoku. Bardzo skomplikowane zawieszenie, ale naprawdę dobrze pracujące. Silnik tutaj jest schowany Shimano EP 801. W sumie dobry motor. Sławek Łukasik na takim rowerze któreś tam zawody w Bielsku wygrał. Bateria jest tutaj 630, oryginalna Shimanowska, bardzo łatwo wyjmowana. Widelec na Kasimie, co prawda nie jest to X2, tylko na Gripie 2, ale to jest też bardzo dobre rozwiązanie. Dwa słowa o oponach. Max Grip, High Roller z przodu, o ciekawostka. A testowo, bo to jest nowy High Roller, trójka, nowy High Roller, trójka. Double down opona, taka jest wystarczająca z tyłu, żeby było bezpiecznie. Mamy DH Casing i też Max Gripa, przerzutka ze sprzęgłem 12-biegowa GX, w zupełności daje radę. Piękna maszyna wyścigowa. Gratulacje. Gratulacje. Brud rozpuszczony. Warto teraz dokładnie wyszczotkować cały napęd. Kolejne rowery. A tutaj proszę bardzo, maszyna Thomasa. Thomas na zawodach Blinduro ściga się takim KTM-em. To jest taki najcięższy, można powiedzieć, KTM, bo to jest KTM, który ma dużo skoku, 170 mm, jak widać z tyłu. I tak szybko opowiem o tym rowerze. Jest ten rower, który nazywa się Prowler. Jest on na nowym Boschu, na Smart Systemie. Tutaj jeszcze Kiox 300 i taki wyświetlacz, znaczy kontroler niezbyt kochany.
ale LED Remote to się nazywa, dokładnie tak. I jest to rama z przodu karbonowa, tył mamy w tym rowerze aluminiowy. Nie mamy tutaj nawet Horsta, jest tutaj prosty jednozawias. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to kolega Tomasz ma zastosowaną tutaj sprężynę Foxa DHX2. Duży damper, jak widzicie, to jest chyba nawet więcej niż 230. Fajnie ten pomarańcz się komponuje tutaj z tym logotypami KTM-a. Z przodu mamy Foxa 38. O, na jakimś jeszcze chyba starszym tłumiku, na takim chyba zwykłym gripie z tego co widzę, ale w Kashimie. Sztyca podsiodłowa, dasz do góry? Sztyce. No taka niewysoka, bo KTM słyną z tego, że mają sztyce raczej takie krótkie. Sztyca 150. Jeśli chodzi o napęd, no to mamy tutaj zamontowaną przerzutkę XX na bogato. Zębatka tutaj też Sremoska, bardzo dobra, lekka. Tu mamy aluminium, a tutaj mamy stal. Piękna maszyna. Gratuluję. Dzięki, Tomasz. Dzięki. I wyjątkowo do tego wideo wtrynił się rower, który nie jest rowerem elektrycznym, nie jest to Electrocolo, ale chciałem pokazać ten rower, bo ten rower należy do Kuby Piwniczki. Siema Kuba, żółwik, jeszcze raz. Kuba Piwniczka to jest gość, który regularnie wygrywa wszystkie zawody w Czechach, a jeździ też w WDR-ze i w WDR-ze zajął w tym roku 28 miejsce, ale pierwsze miejsce w U21. I on ma dwie specyfikacje, w zasadzie ma dwa rowery. Jeden rower to jest taki na mniejszym skoku, na takie zawody typu Blinduro. Tutaj mamy 160 mm skoku, liryk mu wystarczy, z tyłu mamy 140 mm skoku na takim RockShoxu, ale też jeździ na EDR-ze w takiej konfiguracji, że z przodu jest ZEP, a z tyłu jest Vivid. Ale na takie zawody jak tutaj Blinduro, gdzie nie potrzeba tak dużo skoku, to ma takie rozwiązanie. Koła bontragerowskie to są takie same koła, na jakich ja się ścigam. Karbonowe obręcze, z przodu 29 cali, z tyłu 29 cali. Napęd sremowy, czyli pewniak, kaseta 12. Przerzutka X0, która jest przerzutką bardzo dobrą, rama cała wykonana z karbonu, ale tu już można zauważyć, że jak jest dobry rider, to często wybiera właśnie mniejsze zawieszenie, żeby mógł pięknie pracować swoimi nogami i mocno wykorzystywać moc nóg. Kuba, gratuluję zwycięstwa dzisiaj. Dziękuję bardzo. Cześć, ahoj. Kuba jest mega szybki. Teraz namaczamy cały rower. Namaczamy i spłukujemy syf z napędu. Zobacz tylko jaka piękna tutaj maszyna od Martina. Martin ściga się na Focusie. Bateria w tym rowerze, w tym Focusie to jest 600, silnik CX-5 Boscha, czyli ten najnowszej generacji. Rama jest tutaj, jak spojrzy się u góry, to wydaje się, że jest karbonowa, ale jednak jest aluminiowa. Tylko tutaj jest pięknie wyszlifowana, wypolerowana. Jeżeli chodzi o osprzęt, to kolega jeździ na przerzutce typu T-Time sremowej, tutaj X0 zamontowana, dużo trawy, bo dzisiaj jeździliśmy po trawie, duża kaseta, 520% rozpiętości. Co ciekawe, z tyłu kółko 29 cali i z przodu oczywiście też, z przodu bardzo agresywna opona z marki Schwalbe. Co ciekawe, o, widelec, zobaczcie, taki delikatny liryk, nie jakieś tam grube 38, tylko taki delikatniejszy widelec. Bardzo fajna tutaj osłona tego chainstaya. Podoba mi się ta maszyna. Jeżeli chodzi o hamulce, to mamy tutaj kołdy. Bardzo fajne kołdy i jeszcze oświetlenie. To jest fabryczne, czy nie? Nie, to jest zamontowane dodatkowo oświetlenie do jeżdżenia po nocach. No i bardzo duży rewerb. Kiedyś rewerby były maksymalnie 170, teraz mamy 225. Dziękuję bardzo. Dzięki. Kolejna maszyna to jest rower Romana. Ahoj. Cześć, dzień dobry. Zobaczcie jaka maszyna. Jest to rower marki Stevens. Z tego co kojarzę, jest to marka chyba z Wielkiej Brytanii. Jest to rower aluminiowy. Z przodu mamy koło 29 cali. Opona Shorty Double Down, bo dzisiaj były takie warunki, że taka opona na pewno robiła robotę. Zawieszenie typu Horsta. W tym rowerze z tyłu widzę małe koło, też opona taka agresywna, agrotal założono. Sztyca podsiodłowa tutaj u kolegi Romana, no taka widzę 150 albo 170 mm. Silnik w tym rowerze to jest Bosch jeszcze czwartej generacji. Tak, jeszcze czwartej generacji, w zasadzie trzeciej nawet, bo tutaj mamy jeszcze tego starego Kioxa ze starego typu manipulatorem. Jeżeli chodzi o hamulce, to mamy takie zwykłe kołdy, ery, ale działają i widać, że Roman zadowolony. Wszystko dobrze? Dziękuję bardzo.
Romana rower czysty. Aby dokładnie umyć mój rower, pryskam go specjalnym środkiem do czyszczenia ram. Kolejna maszyna od Petera. Ahoj Peter. Peter jeździ też na Focusie i taka historia, że Petr kupił rower od tamtego kolegi, on ma nowszy, wygrał dzisiaj zawody, a to jest rower, który na 4. miejscu przyjechał dzisiaj na zawodach. Jest to Focus, też aluminiowy, ciężki rower, ale jak jest dobry rider, to potrafi na takim rowerze szybko jechać. Sztyca wyższa, nie. Sztyca jest dosyć krótka, tutaj jakieś 150 mm. Kolega ma zamontowanego Foxa 38, czy już na gripie X2, nie, na gripie, tak, na gripie 2. Przerzutka taka klasyczna, deorka, dużo trawy oczywiście wkręcone. Jeżeli chodzi o silnik, to mamy tutaj tego starszego Boscha Race'a, ale jest to dobry silnik. A bateryjka jaka? 750? 800. Bateria włożona 800. Bateria 800 włożona w ten rower. Fajna maszyna. Tutaj Kioksa kolega sobie montuje. Display schowany. Tak, display schowany, żeby nie odpadł na zawodzie. Dziękuję bardzo. Dzięki. I kolejna maszyna, tym razem Dartmoor. Na tym rowerze Marcin dzisiaj wygrał klasę swoją w Blinduro. Natomiast przywiózł jeszcze Marcin ze sobą, cześć Marcin, siemanko, przywiózł jeszcze rower elektryczny, tak żeby można było sobie pojeździć, potrenować, jakby co, wystartować w 2 klasach naraz. Jest to bardzo ciekawy rower, bo jest to rower karbonowy, jest to prototyp, bo nie ma drugiego takiego roweru, nie ma drugiego Dartmoora, który by miał ramę karbonową i baterię inną niż Shimano, a ten ma baterię Darfona, specjalnie zamontowaną na Mistrzostwa Świata Cross Country, dokładnie 700, Marcin? 800 nawet. 800 z Darfona, silnik EP801, najnowszy, bo Marcin bardzo lubi się z firmą Shimano i od dłuższego czasu jeździ na takich komponentach, chociaż z tyłu mamy przerzutkę zamontowaną z remoską i mamy tutaj, widzę, wózek od Garbaruka zamontowany. Przednia zębatka jest od kogo? To jest Absolute Black. A, to jest Absolute Black. No trzeba przyznać, że ta zębatka jest naprawdę piękna. Cała rama w tym Dartmoorze jest karbonowa. Sztyca podsiodłowa, pokaż Marcin jak duża. No taka 175 albo może jakieś 175. No bo akurat nie wyjdzie większa. A jeżeli chodzi o zawieszenie, to Marcin bardzo się lubi z damperami Manitou i z takim samym widelcem. Jest to Manitou Matok skoku, wygląda na jakieś 160 pewnie. I Marcin od dawna 170, poprawka. I jeszcze Marcin od dawna jeździ na hamulcach HS-ach. To są hamulce, które kiedyś próbowały się przebić na rynku, słabo się sprzedawały, a potem nagle ludzie odkryli, że one są zajebiste te hamulce i teraz wszyscy chcą mieć takie HS-y i już ciężko je kupić tanio. Hamulce na łożyskach, góra, dół, z fajnymi regulacjami, mega dobrze chodzą, mega lekko na docie czwórce, także tak wygląda taki Dartmoor, polska produkcja. Janek Kiliński przy tym rowerze maczał palce, a Marcin Motyka jest testerem rowerów Dartmoor i facetem, który na tych rowerach regularnie wygrywa. Dzięki Marcin. Kolejny krok to mycie i płukanie. Mój KTM już prawie tak czysty jak Marcina Dartmoor. Kolejna maszyna, która pewnie Cię zaciekawi, należy do kolegi Libora. Jest to rower, który rzadko można spotkać na ścieżkach, no bo jest to turbonowość. Fajna maszyna, bo jest to Cannondale, który ma aluminiową całą ramę. Ma 160 skoku z tyłu, 180 mm widelec. Nowy Bosch CX 5 generacji, łatwo to poznać po mocowaniu na 2 śruby. Bateria w tym rowerze jest 800, dosyć łatwo wymienialna. Zdejmujemy tą pokrywę i możemy tą baterię wymienić. Z przodu koło 29, z tyłu koło 27,5. Przerzutka manualna, na linkę obowiązkowo trawa w wózku musi być. Ta linia prowadzenia tej linki chyba jest dosyć fajna, więc prawdopodobnie ta manetka będzie tutaj pracowała lekko. Jeżeli chodzi o kontroler, to mamy tutaj jeszcze stary kontroler. Ciekawe, że nie zrobiła tutaj Cannondale ze swoim modelu motera, nie zrobił tutaj miejsca na nowy wyświetlacz Kiox 400C. Sztyca podsiodłowa w tym rowerze jest bardzo duża. Mamy tutaj nowego rewerwa o skoku 225 mm. Hamulce seryjne Maveny Ultimate bardzo mocne. Jeżeli chodzi o tarcze, to założone tutaj są galfery Sharki. Opona z przodu bardzo agresywna, idealna na dzisiejsze warunki, gdzie jeździliśmy w błocie. Dziękuję bardzo. Dzięki moc. Dzięki.
Big Bro Bikes reprezentuje Arseni, ahoj. I chciałem pokazać Ci maszynę, na której ściga się Arseni. Jest to już taka nie najnowsza, ale jest to bardzo fajne Yeti, on się nazywa Decoy, nie? Decoy to Tak, to jest Decoy, to jest tak, Decoy i to jest marki YT, czyli ona teoretycznie powoli będzie znikać chyba z rynku. Z przodu mamy widelec 38, nie 36, widelec skoku jakiś 160. 160 mm skoku, z tyłu porządny dumper, X2, rama cała karbonowa w tym rowerze. Mamy tutaj silnik Shimano i baterię 540 albo 530, nie pamiętam, ale nie tą 630 shimanowską, tylko trochę mniejszą. Z tyłu fajna przerzutka XTR, klasyka, jeszcze ta poprzedniej generacji ze sprzęgłem, które możemy sobie fajnie włączyć. Duża kaseta, hamulce, mamy z tyłu zacisk i z przodu Saint. I klamki są takie same Sainta, ale mamy akcesoryjne tutaj jakieś inne te klamki. Co to jest? Oak czy? Oak, ano. No właśnie, Oak Components. Kolega startował z numerem 422. Bardzo fajna maszyna. Pedały platformowe. O! I tutaj jeszcze specji, takie specjalny kapsel. Customowy kapsel zamontowany. Dziękuję ślicznie. Ahoj. Specjalny kapsel, a ja mam specjalny smar, który nakładam pojedynczo na każde ogniwo, ale nie będę robił tego teraz, bo łańcuch jest cały mokry, poczekam aż wyschnie i zrobię to w domu. Tu jest tak dużo tych treków, bo tutaj jest bardzo proaktywna firma Crab Racing. Crab Cycles, tak, i chłopaki tutaj mają same treki, ale ja pokażę takiego treka, bo tutaj sponsoring jest gruby, czyli ogólnie jak jeździsz Crab Cycles dostajesz 100 000 euro, żeby sobie kupić porządny vlak. No i tutaj pokazuję Ci potężny rower, bo jest to rower zawodnika, który ściga się też w blinduro. Rama jest karbonowa, jest to nowy rail z nowym Boschem CX-5, zamontowana duża bateryjka 800 Wh. Z tyłu mamy małe koło maleta, z przodu mamy duże koło 29 cali. Kolega jeździ na aluminiowych obręczach, opona z przodu jest potężna, jest to nowy high roller w max gripie, w double downie. Jeżeli chodzi o widelec, to mamy tutaj 190 mm skoku z przodu, 160 prawdopodobnie z tyłu. Z tyłu mamy zamontowanego Cane Creeka na sprężynie tej lekkiej od Cane Creeka. Jeżeli chodzi o sztycę podsiodłową, to mamy tutaj sztycę 210 mm. Jeszcze tutaj zamontowany stary kontroler, ale maszyna jest, trzeba przyznać, zacna. Hamulce porządne, bo mamy tutaj hamulce z Hope'a w metalowym oplocie. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, to też są z Hope'a. Te treki, powiem Ci, że całkiem dobrze wyglądają. Nowy rail jest git. Dziękuję bardzo. Ahoj. Dziękuję. Serwus. Dawaj, dawaj! Idziesz! Tak. Dobrze, ale jeszcze tam zawody zawodami. Ja tutaj jeszcze chciałem pokazać rower Ani. Ania ma takiego świeżutkiego, pięknego Propaina. To jest rower, który od początku tych zawodów zwrócił na moją dużą uwagę z tego powodu, że tutaj mamy zamontowany nowy silnik, ten HPR60. Mamy tutaj baterię 580 w tym rowerze Ani. I co ciekawe, ta bateria, tutaj jest port ładowania, ale ta bateria jest bardzo łatwo wyciągalna, bo tutaj też można zdjąć łatwo tą obudowę i tą baterię po prostu wysunąć. Ten rower jest muletem, czyli z przodu ma koło duże 29 cali, z przodu jest mniejsze koło 27,5. Elektryczna przerzutka, co ciekawe, podpięta kabelkiem bezpośrednio do silnika TQ, więc nie musimy jej ładować. Ania jeździ na pedałach platformowych z Race Face'a, jeszcze niedługo. Mamy fajny dumper, taki prosty Foxa, ale ten dumper jest bardzo lekki, taki float. Z przodu mamy potężną, no 36 wystarczającą, ale w tą nowej, w tej wersji właśnie odchudzonej, najnowszej, poprawionej. Czy mamy tutaj najnowszy tłumik? I mamy tutaj najnowszy tłumik Fox Grip X2. Tutaj pięknie wkomponowany ten kontroler od TQ. Ania, tutaj wczoraj jeszcze była folia, zdarłaś? Sama chyba odpadła. Sama odpadła. W tym całym wyścigu, pewnie gdzieś tam została, ale no, świeżutki nowy. Tak, i jeszcze chciałem tylko na koniec powiedzieć o hamulcach. Ania tutaj ma hamulce Shimano, nie Shimano, tylko Magura oczywiście, przepraszam, MT7 z takimi porządnymi klamkami HC3. Opony dzisiaj to były Magic Mary z przodu, a z tyłu była opona Big Betty i Ania tak się zamotała z kołami, że miała wybrać te koła, które miały być zamleczone, a pojechała na dętce, ale nie przeszkodziło. Inne
opony, ale Tak, ale nie przeszkodziło ci to ukończyć tych zawodów. Ania, dziękuję ślicznie, żółwik. dziękuję bardzo. Hej. I jeszcze jeden rower elektryczny. Tutaj mamy Tomasa. Ahoj Tomas. Tak, Tomasz trzyma tutaj szampana i trzyma go nie bez powodu. Chciałem ci poopowiadać o tym rowerze. To jest Rocky Mountain i to jest Rocky Mountain, który w takim malowaniu normalnie nie występuje, bo Tomas jest człowiekiem, który robi customowe rowery i on się doskonale zna na lakierowaniu, więc to jest jego malowanie. Ale co chcę powiedzieć o tym rowerze? Ten rower ma tutaj karbonowy przedni trójkąt. W tym karbonowym przednim trójkącie możemy zainstalować taką baterię 720 o rzeczywistej pojemności 690 Wh. Mamy tutaj silnik, który ma 108 Nm i jest to silnik, który chodzi na napięciu 48 V. Bateria w tym rowerze, tak jak mówiłem, 720. Tomas jeździ na dużym kole z przodu 29 cali. Z tyłu też mamy koło duże 29 cali. Jeżeli chodzi o skok zawieszenia, to mamy tutaj 170 mm w tym pięknym DVO. Z tyłu mamy 160 skoku. Sztyca podsiodłowa u Tomasa taka normalna 170. Jeżeli chodzi o hamulce, to mamy tutaj hamulce, którymi wielu Polaków pewnie by przygardziło, że co na takich kołdach, zwykłych erach, ale Tomasowi to w ogóle nie przeszkadza. Ma tutaj zamontowane porządne tarcze, bardzo mi się podobają, już pokazywałem je w innym rowerze Jaguara. Duży silnik, mocne wspomaganie i chciałem tylko powiedzieć, że Tomas w tym roku został królem blinduro, tak? Królem blinduro. Na tych zawodach dzisiaj przyjechał na miejscu 3, ale wygrał w łącznej klasyfikacji. Dziękuję Tomasz, żółwik. Ciao. I co? Rocky Mountain Tomasa najlepszy? Proszę napisz w komentarzu, która maszyna najbardziej ci się podobała. Oczywiście lajki i suby mile widziane. Niech się darzy. Z prądem, hej! Mam nadzieję, że ta chemia jest biodegradowalna. Tak, na bazie wody. Ten cleaner. Tak. Tak.